live z Kamilem. Cześć, zielona żaba. Pytanie do zielonej żaby. Czemu zielona żaba? Poczekamy na trochę więcej osób, żebym wam pokazał to i tamto. Bo wiecie jak to jest, później przychodzi więcej osób i każdy chce zobaczyć to samo. I trzeba się powtarzać. Ahoj, cześć Karol, Karol. Generalnie byliśmy dzisiaj, cześć Katarzyna, cześć Ineszko. Byliśmy dzisiaj na grzybach w lesie w Portugalii tutaj, ale nie znaleźliśmy nic. Parę trójaczków małych, także jak ktoś ma jakieś, nie wiem, doświadczenie. Czytałem, że w październiku są, ale mi się wydaje, że pojechaliśmy po prostu, cześć Mark, że pojechaliśmy po prostu do takiego młodego lasu wypalonego, dopiero zasadzonego i tam przeorane było i dlatego, cześć Kamil, oglądamy, cześć tata, cześć. Wydaje mi się po prostu, że był to zbyt przeorany tam, bo widać traktor przeorany ileś tam lat temu, ale może za wcześnie na grzybnie. Także wydaje mi się, że musimy po prostu znaleźć taki starszy las tutaj. No bo wydaje się, parę trójaków widziałem, także dosyć mokro jest. Ostatnio padało parę tygodni. Cześć, witajcie, Krystyna i Jerry. Witam z Malagi, pozdrawiam z Malagi, Malagę. Także wydaje mi się, że po prostu musimy znaleźć taki starszy las. Bo ten, w którym byliśmy, były takie młode sosenki, dopiero przeorane traktorami. I prawdopodobnie dlatego tam grzybni nie ma jeszcze. Pozdrawiam Pani Bożeno. A poza tym, tak jak widzieliście na filmiku, sadziliśmy dużo drzewek. Szkocja, pozdrawiam. Sadziliśmy dużo drzewek, dużo żywopłotu. Żywopłotu posadziliśmy, zamówiliśmy 120 drzewek. Pani nam dała więcej, dała nam 150. Także obniżyła nam trochę cenę. 30 jeszcze dorzuciła i jeszcze 70 dobraliśmy, czyli łącznie żywopłotu laurowiśni będzie 220 drzewek, tak. 220 drzewek laurowiśni. Zbierze się trochę więcej ludzi, to wam pokażę. Ale tak, ssadziliśmy żywopłot, no korzystamy z deszczu. Zmieniłem w ciągniku z tego kultywatora na oranie i oram to jeszcze raz wszystko i dopiero będę kultywatorem. Po prostu jeszcze dużo jest korzeni. O, odkrywca Goblin, dzięki. Dzięki, pozdrawiam. 220 żywopłotów. No, jest to naprawdę dużo wiercenia dziur. Dobrze, że mam tą maszynkę do wiercenia dziur. Słuchajcie, ktoś kto nie zna odkrywcy Goblina, to wbijcie na niego kanał i napiszcie Słoneczna Farma w komentarzu u niego. To będzie wiedział, że ode mnie, bo on zawsze, pozdrawiam Cię, zawsze Dawid robi to samo dla mnie, także jak ktoś nie zna kanału, tam o kamperach, o wykrywacze metalów, to zapraszam do niego na kanał Odkrywca Goblin, zobaczcie sobie. 220, no nie tylko 220 tych na Wasyl, pozdrawiam. Woda w studniach tak przybiera, dosyć dużo przybrało, bo dzisiaj właśnie patrzałem i dosyć dużo wody jest. Także spokojnie te studnie się napełnią. No to mniejszą będę jeszcze wbijał, zamówiłem w Polsce takie do wbijania w studnie i będę wbijał głębiej. Witam serdecznie Panie Kamilu, też dzisiaj byłem na grzybach. No my niestety nie znaleźliśmy nic, mówię, byliśmy chyba w złym lesie, bo to takie młode sosenki, wszystko przeorane ciągnikiem i wydaje mi się, że po prostu zbyt młody ten lasek był.
że musimy znaleźć coś starszego. Jest kominek, to pewnie też widzieliście, jak ktoś ogląda, to widział na tym, że jest kominek, ale niestety, no i tak nie było czasu, bo teraz sadziliśmy drzewka, oram, później muszę znowu zakultywować to, co przeoram, wyzbierać korzenie i poczekamy jeszcze 5 minut, to Wam pokażę. I wtedy zabiorę się za plastrowanie ścian i za kominek. Kominek mam, rury, mam wszystko. Okazało się, że nie mam kolanka, bo ten wyciąg wychodzi z tyłu kominka, a nie z góry. Tak jak ja spojrzałem na zdjęciu, wygląda jakby z góry wychodził, z tej salamandry, a on wychodzi z tyłu kominka. Dlatego no, oni mi nie dali kolanka, ja nie wiedziałem, że muszę mieć kolanko i muszę mieć jeszcze kolanko, które tam wyjdzie z tyłu i dopiero do góry, do dachu. Także będę robił turbina wiatrowa. Marcin, mój kolega Marcin się pytał w Polsce. Jest to wszystko gdzieś tam w temacie, ale na razie jeszcze nie ma. No bo to musi być 48 V, tak? Bo mój system solarny jest 48 V i gdzieś tam wyczytałem, że to musi być taki sam. Chociaż niekoniecznie też znowu czytałem, że ten mój falownik hybrydowy może mieć jakieś zabezpieczenia. Chociaż no nie wiem, jak to generuje 48 V, to jakby falownik nie powinien rozróżniać chyba, skąd ten prąd płynie. Czy z turbiny, czy z solarów. Dobra, zebrało się trochę osób. To pokażę Wam, co tu się podziało w takim bonusie na żywo. Tak, dziura w kominie będzie na dachu. Mam wszystkie te takie rzeczy, żeby to specjalna taka jakby dachówka z dziurą jest. Później jest takie drugie, to jest wszystko takie porządne. Silikony, także będzie to super. Jak widzicie, u Was pewnie ciemno, u mnie słońce chyli się ku zachodowi już, ale jeszcze jest jasno. Zobaczcie, tam jest słońce za drzewami. I zobaczcie, tutaj idąc od strony stawku, ładnie to wszystko przeorałem teraz. Całe pole jest przeorane. Jeszcze muszę tam, gdzie trawa była, przeorać z 2 razy. Ale też mamy jednego kampera z Hiszpanii. Zobaczcie, przeorane, musimy to przekultywować. Już widzieliście te drzewka, ale żywopłot jest posadzony. I tam będziemy z czasem, tutaj poczyściłem te drzewka, też cięłem piłą motorową. Ewa Piotrowska, witam, pozdrawiam. Tu cięłem piłą motorową te drzewka, tu wycinałem, czyściłem. Sprzątamy teraz gałęzie, tniemy korzenie, bo z orania wyszło tych gałęzi jeszcze trochę. Tutaj zobaczcie, zaczęliśmy już tu i z czasem będziemy tam sadzić, żeby kampery miały też prywatność, jak zbierzemy następne pieniądze z kamperów, bo tak postanowiliśmy, że pieniądze jakby to, co dostajemy, czy z kamperów przeznaczamy. Stawek, zobaczcie, wody trochę przybyło, brudna z ulicy, także do niczego to się raczej nie nadaje. I tu zaczęliśmy tą laurowiśnię, tam jakieś mamy drzewka inne. Tutaj idąc, zobaczcie, o, tak to wygląda. I one są już dosyć wysokie, one są mojego tak 2 metry, 1,80 m, 2 metry mają. Także powinny szybko, fajnie wyrosnąć. W parę lat to będzie fajny żywopłocik. Będziemy odgrodzeni od tej ulicy. Także tu są cytrusy, tu jest pomarańcza, cytryna i mandarynka. Jak się zazieleni pewnie, tak. Tu jest żywopłot. Jaki koszt drzew i krzewów do tej pory? No wydaliśmy na żywopłot, wydaliśmy 800, plus teraz następne 400 to 1200. 1200 na sam żywopłot. Plus do tego następne wydaliśmy chyba 600 na drzewka owocowe. To jest 1800
1800 na drzewka wydaliśmy. Tak. Tutaj drzewka laurowiśnia. Laurowiśnia idzie tu. Tu trochę dalej posadziłem od bramy, bo tą bramę możliwe, że będziemy przerabiać na większą. Tutaj trochę. I tutaj idziemy dalej. Trochę było walki z tymi głazami. Trzeba było te głazy przestawić. Zobaczcie, to wielkie. Te ciągnikiem pociągnąłem. Tutaj tego nie dałem rady, bo te gruzy mi przeszkadzały. Te gruzy wszystko będą szły pod patio. Także na razie je tu zostawiam. I tutaj jakieś drzewko to jest przerwa. Zobaczcie, jak pole zaorane. Wszystko jest zaorane. Czyścimy teraz, bo dużo wyszło korzeni, dużo ten. Cześć Marcin. Zaorane, będzie jeszcze raz kultywatorem. I możliwe, że poproszę sąsiada, żeby mi jakimś takim rozsiewaczem rozsiał traweczkę. Także tutaj laurowiśnia dalej się ciągnie. Tutaj jest nasze drzewo, dąb, ten portugalski korkowy, bo to też jest dąb, tylko że korkowy. I tutaj zobaczcie, dalej ta laurowiśnia się ciągnie. Daliśmy rady prawie do studni. Prawie do studni daliśmy radę. I tutaj dokupiliśmy teraz 70 drzewek tej laurowiśni. We wtorek odbieramy i będziemy sadzić tutaj dalej. Tutaj kanał odkryliśmy w ogóle, że kanał idzie tam od sąsiada, od studni, z gór z Monsanto i tutaj tu pod ulicą jest rura i tu był kanał kiedyś. Ja go wyczyściłem, żeby może jak jakaś woda będzie się tam lała z potoków, to jakaś woda będzie się tam lała z potoków, to po prostu będzie się lała tu tak jak było oryginalnie. Także tutaj będziemy sadzić dalej, to będziemy sprzątać. Właśnie teraz się zajmujemy sprzątaniem. Zobaczcie, te wszystkie kubki, tam kubka, tu następna, to wszystko te korzenie, które tu do pocięcia. Także to będzie szło tu, wzdłuż muru. Wzdłuż muru i tutaj aż do końca tego płotku, bo ten płot brzydko wygląda, dlatego też chcemy. Zobaczcie, to wszystko, te korzenie wyorane jeszcze z ziemi. Tu cały czas sprzątamy. Także tu, dalej tu widzicie jest taki brzydki płot, także do końca tych pustaków chcemy posadzić tą laurowiśnię. I te 70 drzewek powinno nam starczyć na ten. I tych korzeni tu trochę jeszcze jest w ziemi, także wszystko to zbieramy. Później przelecę jeszcze raz kultywatorem. Tu sadzimy już sosenki, zobaczcie. Piękna sosenka, tu sosenka. Tu sosenka. Tu będzie nasz las z tej strony. Tych sosenek już tu posadziliśmy trochę. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 na 4 na 15, 16, 30 sosenek tu posadziliśmy. Posadzić to wszystko to dobrych kilka godzin. No już od paru dni to robimy, bo tu drzewka, tam owocowe drzewka. Tak, te wszystkie korzenie tu teraz Gosia tu sprząta z pola. Zobaczcie, tu następna sosenka. Tutaj ta strona to wszystko sadzimy lasek i te drzewa, które zostały plus sosenki. Widzicie, to wszystko tu była trawa taka brzydka, to poorałem. To jeszcze raz się tu przeora i wtedy kultywatorem dopiero, żeby było równo po prostu. I wszystkie te zielska, te korzenie, to wszystko to trzeba powyrywać. To wszystko tu, zobaczcie. Jest tego trochę. Tutaj, Tutaj takie trochę większe sosenki. Tu sosenka. Tu sosenka.
Żeby tylko nie obskakiwał Skubi. Nie, Skubi drzewek nie rusza, co najwyżej dla nie sika. O, zobaczcie, sosenka. Sosenka, tu całe są sosenki, tam jedno liściaste takie drzewo. I wokół domu są wszystkie owocowe, to już Wam pokazywałem wcześniej. Zobaczcie, to wszystko spod płotu zebrane gdzieś. Tu muszę odciąć i na opał pociąć. Tutaj nasz taki dziki lasek, parę dzikich takich drzewek liściastych. Tomasz, cześć Tomasz, pozdrawiam Cię i Anię. Tak, tutaj wszystkie drzewa są, to już Wam pokazywałem, wszystkie drzewa owocowe wokół domku. Tutaj dwie takie, nie wiem co to są, cypry, tuje, nie wiem, zgaduję. Muszę Was pochwalić za ten efekt pracy. Dziękuję, dziękuję. Także trochę orania było. Tutaj już z 2 dni ciągnikiem jeździłem. Dzisiaj trochę pojeździłem, ale mamy gości kamperem, także nie chciałem im tu za dużo hałasować. Tu palemki, tu oliwki. Ale mówię, to wszystko jeszcze oprócz orania będę jeszcze... Te samochody Was tam nie wkurzają? Nie, one tak tu nie jeżdżą tak głośno. Ktokolwiek tu był, dużo gości też mieliśmy ostatnio. Był Aleksander ostatnio. Architekt przychodzi w poniedziałek, żeby zrobić plany i dopiero przedstawi to do urzędu. Ale to mówię, to nie jest, to już jest zrobione, to już jest zgoda, tylko to jest, musi być przedstawione, także to nie ma nic tam z urzędem problemu. To tylko ma być narysowane, przedstawione, pieczątka zrobiona, nie ma żadnego problemu. Także jak tylko to dostaniemy, będziemy działali z grillem. Witam Lublin, będziemy działali z grillem, z namiotem, ze ścieżkami. Tutaj tą trawę dzisiaj męczyłem, bo tu taka brzydka trawa rosła, bardzo nierówno, także chciałem to wszystko poorać. Muszę to z 2 razy jeszcze przeorać i wtedy kultywatorem, żeby było ładnie równo. Zobaczcie, tu takie kępy trawy, to na parę razy trzeba. Tu już gdzie powychodziły, to już fajnie się ora, a tam jeszcze ta trawa się nie chce poddać w niektórych miejscach. Ale to wszystko jest właśnie zgarnięte z tego. Krzaczory, trawa. I to jeszcze parę razy tutaj pooram. I wtedy jak już będzie tylko ziemia, to kultywatorem wyrównam. A to się wszystko przesieje, pospala. Tam już jest fajnie równo przy tym. Tu takie większe drzewko. Mamy trochę tych drzewek, nawet dzikich na posesji. Także nie jest tak, że nic tutaj nie ma. Zobaczcie, tu następne drzewo. Tu następne drzewo. To są wszystko dzikie drzewa. A tu, już pokazywałem, tu posadziliśmy też 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sosenek. Tutaj 8 sosenek posadzonych. I tutaj 2 takie, 4 łącznie. Też mówię, tam będzie ta laurowiśnia też wzdłuż muru. Z czasem będziemy tu wszystko odgradzać od tej drogi. Ta droga to tylko sąsiad czasami jeździ, ale po prostu prywatnie, żeby było dla kamperów. Te stanowiska porobimy takie prywatne, że się każdy kamper będzie miał jakby swój żywopłot, swój ten. Także tak wszystko porane, mówię, to muszę jeszcze przeorać. Pękł mi wężyk od ale go tylko ucięłem, był długi na tyle, żeby go po prostu... No tak, to jest wszystko lata. Najważniejsze dla nas, żeby zaczęły rosnąć, przyjęły się, zaczęło się zielenić, trawka, żeby zaczęła rosnąć i wtedy powoli będziemy po prostu robić dróżki, robić kamienne robić żywopłoty tam, gdzie powinny być. I to wszystko wiadomo, że mówimy 5-10 lat, żeby były efekty, tak? Ale no to jest na długi termin nasz plan, a nie krótkoterminowy. Także nigdzie nam się nie spieszy.
Także widzicie, tak to wygląda. Dużo orania, dużo... Także jak to zrobię, jak pooram, wszystko to porównam, poczyścimy, no to zabieram się kiedyś. Już jest ładnie, kurde. Człowieku, na żywo jakbyś to zobaczył, jest niesamowicie. A wiadomo, że jak tylko drzewka wyrosną, już zazieleni się, no teraz już mówię Wam, że to już się zazieleni. Tak teraz wygląda, bo przeorałem, ale uwierzcie mi, że do lata tu będzie zielono. Do lata będzie zielono już. Jeszcze jak poproszę sąsiada, żeby mi tu rozsiał może takim rozsiewaczem traweczkę, bo oni mają pewnie dostęp do jakiegoś źródła takiego, wiecie, w dużych workach tańsza trawa, to może będzie dużo szybciej zielono. Bo tu teraz przez ten okres jakby zimowy, no to generalnie cały czas deszcz pada. Skąd zadajesz? Z Portugalii. Cały czas deszcz pada i moment się wszystko zieleni. Jakby niektórzy sąsiedzi też orają tak jak ja, teraz dopiero ci, co wcześniej zaorali i jakby posiali, tak jak sąsiad tu między oliwkami, to już widać, że trawka ładnie kiełkuje zielona. Z Kubiego piłka. Zobaczcie tutaj, gdzie mieliśmy w tamtym roku wielkie ognisko, to zobaczcie jaka tu jest ziemia. My to wykorzystujemy, my tą ziemię wykorzystujemy do właśnie roślin. I też obornik od gościa, który nam przywiózł opał, będę miał obornik za darmo. Także widzicie, taka fajna czarna ziemia tu jest. Od gościa, który przywiózł mi drzewo, będę miał obornik za darmo. Obiecał mi. Mówił, że zadzwoni, jak zwolni mu się czas. Pojadę po prostu tranzytem, wrzucę czarną folię i napakuję całą pakę tego obornika od niego. Obornika czy koński coś tam ma, żeby to fajnie podsypać pod roślinki. No i zaczniemy, w końcu musimy zabrać się też za ogródek nasz, nie? Zrobić ogródek. Takie wiecie, drewniane ramy, jakieś zrobić ogródek, no i kurnik. Tylko mówię, teraz będę jak będę miał tylko czas, to będę plastrował w środku domku i będę kominek montował. Także plastrowanie, montowanie kominka będzie... No chciałbym jakiś większy materiał zrobić, ale po prostu widzicie, dużo mieliśmy znajomych. Pozdrawiam Filipa, Anię z Chicago był Arek z Isle of Wight. Pozdrawiam Cię, Arek. Arek też się rozgląda tutaj za farmą. Też dołożył cegiełkę do drzewka, także Arek, dziękuję Ci. Ania, Filip, dziękujemy też za cegiełkę do drzewek. Także no Goblin jest zajęty ostatnio. Wiadomo, że jak pewnie znajdzie kiedyś czas, żeby kamperem ze swoją dziewczyną wybrać się do Portugalii, no to na pewno do nas przyjedzie. Ale na razie jest zbyt zajęty pewnie rozwijaniem interesu, bo najważniejsze, pamiętajcie, jest rozwinąć biznes najpierw, a później odcinać kupony, a nie odwrotnie. Także myślę, że na pewno kiedyś w przyszłości nas odwiedzi, jak się wybierze do Portugalii i znajdzie czas na wakacje. Kto tam jeszcze był? No był mój najlepszy kolega z podstawówki, Sylwek Żmuda, pozdrawiam. Z Krabobiz, też z żoną Anią. Później Ania z Bartkiem też byli, którzy kupili tu farmę. Udało się, kontrakt podpisany, farma kupiona 30 minut od nas. Także będziemy mieli sąsiadów, oni mieszkają na stałe w Anglii. Także na razie będą sobie powoli remontować i jakby nie mają planu, że już się wprowadzamy, tylko oni chcą remontować i dopiero się wprowadzić tam za ileś lat. Ale też fajną farmę, chyba z tego co pamiętam, pokazywałem Wam tą farmę. To była taka 4 hektary, gdzieś bliżej, w tamtą stronę, bliżej Fundao. Także oni mają tam blisko, z 25 minut do Fundao, bardzo dobra lokalizacja, dużo wody na farmie, takie tarasy tam były i domek kamienny.
i to wszystko będą remontować. Czy można do Was przyjechać z namiotem? Pewnie, że można. Miejsca jest ogrom. Można z namiotem przyjechać. Zobaczcie, tu takie właśnie tu zbieramy dalej po polu. Tu na środku już widzicie nie ma, tak trochę tu, gdzie była ta trawa, ale takie jeszcze stare korzenie, to wszystko do zebrania, do ognia wrzucenia. Więcej tu przy brzegu było. To oni mają tą ogromną studnię. Nie wiem. Tam jest u nich tak. No jest dużo wody, naprawdę. Oni mają taki wielki staw, tam taki wąwóz jakby. Plus chyba 2 studnie tam są. Taka studniostawek. Tak. Pokazywałem to w filmik i tam była taka figa u nich na działce. Blisko był sad brzoskwiniowy. Zobaczcie, tu przy brzegu było najwięcej. Tu przy tych różach. Na razie róże wyrwaliśmy, nic nie wyrasta z powrotem. Masz eBay w Portugalii? Tak, raczej tak. eBay. Amazon jest tylko z Hiszpanii, nie jest. Basen jest w budowie. Będziemy teraz kupowali taką kratkę, żeby go obłożyć trawą naokoło. I z góry pewnie użyjemy albo nasze kamienie, albo użyjemy po prostu takie kupimy kamienne, płaskie te i od góry wyłożymy to i będę też budował dek taki, nie? Dek, czy jak to się tam w Polsce nazywa? Boże, pomost? Nie wiem, pomost budował. Za dużą taką działkę 4 hektary nie ogarnąć. No tam są takie tarasy w miarę ogarnięte i myślę, że na razie ten sąsiad, który tam hodował sobie kukurydzę, coś tam jeszcze pewnie będzie to sobie z chęcią ogarniał dla nich, bo tak dużo tak ludzi robi, że jak nie masz czasu, jak nie masz czasu, żeby ogarniać, no to sąsiad za to, że sobie bierze tą kukurydzę i coś to wam ogarnia, przyjeżdża, ora i po prostu sobie jakby zbiera plony. Pokażę wam stawek, ile się wody. No myślę, że tak, że to jest 1,8 hektara dokładnie. No to jest tak, na początku wydawało nam się, że to jest takie, wiecie, bardzo duże. Ale teraz jak już się przyzwyczailiśmy, to no nie jest to aż tak duże. Jak się, wiecie, ogarnie kawałek po kawałku, tu dróżkę, tu coś tam, tu żywopłotek, tu... Na początku nas to przerażało, bo wiadomo, dużo krzaków było, wszystkiego, ale teraz już jest ok. Tak wygląda nasz basenik. Także woda już się dosyć zebrała. Mówię, tu wyłożymy kamienie u góry, tu będzie trawka do boku. Tam pewnie kamieniami naokoło naszymi wyłożymy w środku. Taki jakby murek tam zrobimy. Ta pompa będzie pod kamieniami, ten wąż, i tam będzie zbudowany z kamieni taki strumy, taki jakby wodospad. Taki wodospad tu będzie. Taki mam zamysł. Tu będzie taki wielki pomost jakby. Także tu będzie pomost aż wystawał pod ten, bo tu jest płycej i głębiej. Tu będzie taki pomost do opalania się, do odpoczywania z grillem może. A tu mówię, tu będzie z kamieni zbudowany taki wyższy ten i będzie się woda kaskadowo lała po prostu z tego. Ten wąż będzie podprowadzony do tego i będzie się... witam Ryszard, cześć. Tak, odpoczęliśmy. Byliśmy w miasteczku, to było w sobotę na nagraniu na zaproszenie Filipa i Ani. Dziękujemy jeszcze raz, było miło, odpoczęliśmy. Przydało się, bo naprawdę człowiek zasuwa. Widzicie, woda się ładnie zbiera tutaj. Tu w środku obłożymy kamieniami, na górę takie płaskie kamienie, a z boku wszystko będzie trawą obłożone. I tu, z tej strony, bo tu będzie namiot przy słupie,
a tu z tej strony będzie plaża. Po prostu zrobimy, no jakie postępy. Na razie alfabet był, cyfry były, jakieś tam podstawowe rzeczy, także po 3 lekcjach jakiegoś wielkiego postępu nie ma. A tak jak mówię, tu będą takie deski i będzie plaża. Taka, że można sobie poleżeć, na żółty piasek wysypiemy dla dzieci, czy dla kogoś, kto chce sobie tu poleżeć przy tym. Będzie pięknie. I tu będzie taki wielki namiot z ławkami, z barem w środku, ze scenką do żywej muzyki. I obok będzie ten grill, będzie tam w tym rogu. Także będzie grill, tu będzie plaża, tu będzie ścieżka do tego pomostu, też do odpoczynku, do popływania, bo to będzie też dostępne dla wszystkich, co będą na grilla przyjeżdżać. O, woda się już zielona robi. Muszę dolać chyba ze studni, żeby się zaczęła filtrować przez te kamienie. Cześć, pisałem pod filmem. Leśnik mi mówił, że iglaki powinno się przesadzać zgodnie z kierunkiem światła. Podobno ta kartka na drzewku wskazuje północ. Nie wiem jak z innymi drzewami. Szczerze, nie wiem. Nic tam pani w ogrodniczym nie mówiła. Wiem, że jak się weźmie sosenkę z lasu przykładowo, no to się zaznacza sznureczkiem jakąkolwiek kierunek, po prostu żeby było tak samo w tym kierunku rosło, w którym było jakby sadzonka wykopana, bo wtedy ma większą szansę na przyjęcie się. Kto będzie grać na żywo? Gosia Wokal. Nie, będę zapraszał jakieś lokalne, mój znajomy też tu tak ma i zaprasza lokalne bandy, które tam sobie grają za jedzenie i picie, także myślę, że tak samo będę robił. Możesz takie miejsce udostępniać w przyszłości, na przykład na spotkania yoga, retreat. Myślałeś o takich pomysłach? Uwierz mi, pomysłów jest dużo. Na razie trzeba wykonać, trzeba zobaczyć, zacząć z tym grillem, zobaczyć jak to będzie zajęte. Słuchajcie, może będę tak zajęty z tym grillem, że nie wiem, zrezygnuję z eBaya, zrezygnuję z wszystkiego, bo będę po prostu za dużo roboty miał przy grillu. Nie no, żartuję, nie zrezygnuję. Raczej po prostu nawet jak będzie zajęte, to nie będzie taki, wiecie, rzeźnia, tylko jak będzie, no więcej będzie w sezonie, więcej będzie się ten grill kręcił, no to zatrudnimy jakieś lokalną pomoc, lokalne jakieś dziewczyny tu zatrudnimy. Trzeba wspierać lokalny ten. O, zobaczcie tutaj ten dziki pomidorek. On tu sobie dalej rośnie, bo my chcemy go do naszej szklarenki, którą będziemy mieli. Ale te pomidorki, one są bardzo słodziutkie. To są takie koktajlowe. Mówię że są słodziutkie takie. I on cały czas tutaj biedny rośnie. Połamany, złamany i rośnie. Tak, jak będzie się kręcił. Słuchajcie, jak będzie się kręcił, to na pewno kogoś tu lokalnie znajdziemy. Muszę je zerwać wszystkie, bo są pyszne. Szkoda, żeby zwiędły. Czy ustawiałeś sobie ramy czasowe, do kiedy grill z Buda, inna atrakcja, kiedy pełen start? No chcemy tak naprawdę koniec kwietnia najpóźniej ruszyć. Na sezon po prostu, tak? Kwiecień przestaje padać, także marzec to ostatnie padanie, w kwietniu może coś tam. Także koniec kwietnia byśmy chcieli ruszyć z tym grillem. Kiedy trawę planujesz siać? No, przeorałem. Muszę tam jeszcze te trawy przeorać, tu przeorać. Jeszcze raz wyrównać wszystko ładnie kultywatorem i sąsiada z rozsiewaczem wziąć. Taki duży ma, wiecie, lej, rozsiewacz i dostęp pewnie do trawy tańszy, żeby mi to ładnie trawkę wszędzie rozsiał.
I ona, uwierzcie mi, tutaj teraz za parę miesięcy będzie zielono. No na razie widzicie, oram. To są godziny jeżdżenia. Ja się tak zaparłem, jeździłem tym ciągnikiem cały dzień. A ciągnik, wiecie, ja nie chciałem go dać do mechanika. Sam nie jestem w stanie tych biegów naprawić. Nie chciałem go, w miarę wykryłem, o co chodzi z tymi biegami. Jak wezmę, przestawię na tego żółwika, to spokojnie te biegi się tam wbijają powoli. Ale teraz, ponieważ ja ten ciągnik potrzebuję, ja nie chcę go do mechanika dać. Czyli jak skończę tutaj wszystko wyrównywać, trawkę się posieje, no to wtedy zawiozę ciągnik do mechanika, bo on pewnie u niego będzie, wiecie, on na taki ciągniczek jakby ma tam inne prace, a ciągniczek zrobi między. Także ciągniczek będę chciał, żeby serwisował mi. Na pewno jak tu wszystko ogarnę, to po prostu będę dawał ciągniczek tu do mojego friendly mechanika znajomego z boku, który mieszka. Dla tych, co nie widzieli na początku, tak wyglądają laurowiśnie tu posadzone. Tam jeszcze 70 więcej będziemy sadzić, czyli cały mur. Myślę, że to jest jakieś, tego muru jest ze 130 metrów tutaj. 130 murów będzie obsadzone laurowiśnią. I łącznie tam też ten mur, widzicie, z pustaka, który ma sąsiad, to będzie wszystko laurowiśnią obsadzone. Tak to wygląda. To są takie 1,80 m laurowiśnie. Zobaczcie, o. Laurowiśnia, ona szybko rośnie, jest mało wymagająca. Brama z czasem też będzie większa, powiększona. Zobaczcie. Jakby z tamtej strony jest system maksymalnie, ale z tej strony jeszcze jest... O. Z tej strony jeszcze jest tu możliwość powiększenia tego. Nie ma nic w skrzynce, nie ma. Tak wygląda Monsanto. Jest możliwość powiększenia, także możliwe, że będziemy powiększać i będziemy ją z czasem robić kamienną. Wszystko będziemy robić, naprawiać, tylko mówię, na razie budżet jest na coś innego. Na razie budżet jest na rzeczy, które muszą przynosić pieniądze, a nie na jakieś tam moje widzimisię. To jak zaczniemy zarabiać z grilla, no to powoli będzie się różne projekty robiło, takie jak właśnie brama na przykład, nie? Ale brama jest, działa. Na razie na nasze potrzeby jest wystarczająco. A z czasem, jeżeli będzie tych pieniędzy wystarczająco na projekty, może YouTube się bardziej rozwinie. Słuchajcie, no ten YouTube to jest taka bestia, że to trzeba być systematycznym tu. Trzeba to robić. No bo żeby mieć jakiekolwiek, mówimy, pieniądze z YouTube'a, 100 000 subskrypcji co najmniej trzeba mieć. Z 4000 subskrypcji, ja wam mogę powiedzieć, ja mam $100 maksymalnie, raz mi wpadło ostatnio $160. Takie są ceny. Także widzicie, to nie jest jakiś... A niestety sprzedaje się trochę siebie, żeby z tego YouTube'a zarobić. Ale no, to jest gra dla wytrwałych, jak to mówią, nie? Czyli kto wytrwa w tej grze, ten ma szansę. Także widzicie, tutaj izolację będę kupował teraz. Izolację, będę plastrował ściany. Nie będę nawet nic zostawiał na kominek, bo po prostu ten kamień jest za brzydki i stwierdziliśmy, że będziemy wszystko plastrować. Nie będziemy nic zostawiać. Nie wiem, może taki mały kawałek, nie wiem. Nie podoba mi się ten kamień. Rury na komin i zobaczcie, tu jest wyjście z tyłu, czyli muszę mieć kolanko, żeby pójść prosto do góry, do dachu. Ale taki kominek, o, taki kominek pewnie widzieliście na filmiku. To już nie te czasy, żeby uzbierać 100 000. Nie, no wszystko jest, słuchajcie, możliwe. Powoli się tam kręci to, no. Nie takie kanały mają po 100 000, także myślę, że da się 100 000
Słuchajcie, dla wszystkich, którzy nie subskrybują, subskrybujcie, bo połowa ludzi, która mnie ogląda, to nie subskrybuje. Dlatego jak chcecie mnie wesprzeć w jakikolwiek sposób, byłem dzisiaj po wodę, zobaczcie, byłem po wodę, byłem po diesla do ciągniczka. Jak chcecie mnie wesprzeć w jakikolwiek sposób, to po prostu subskrybujcie, komentujcie, zostawiajcie łapki, bo to jest największa jakby wsparcie dla farmy tutaj. Bo z tego YouTube jakby płaci z subskrypcji, z komentarzy, bo wtedy wiadomo, to są jakieś algorytmy YouTube'a, powiedzmy, tak? Pomału i z rozwagą wszystko się da zrobić. Pozdrowienia dla gości. Tak, Ryszardzie, dziękujemy, pozdrawiamy. Ryszard też był właśnie, odwiedzał mnie, wystąpił tutaj na live'ie z żoną Bogumiłą, tak? Dobrze pamiętam? Może pomyliłem się. Popraw mnie, Ryszard, jak się pomyliłem, ale pozdrawiam. I ta słynna toaleta, tak. Toaleta, no tam będzie prysznic. Słuchajcie, tam będzie prysznic i zabudowane, tam nie będzie kuchni, dlatego ta toaleta, no na razie tak jest. Ale te duże kanały zaczynały przed pandemią. Ach tam, słuchajcie, zawsze jest, trzeba wierzyć trochę. Jak ja bym słuchał wszystkich rad z YouTube'a, ja jestem taki trochę bo wszystkie te rady, mi się aż normalnie tumam podtąd. Jak ja bym słuchał, to bym nic tu nie zrobił, bo bym słuchał, płakał w kącie, że to się nie zrobi tak, a to się robi tak, a to się robi srak. W dupie to mam. Każdy robi po swojemu, ma swoje błędy. To tak jak dziecku nie jesteście w stanie w pewnym wieku już wytłumaczyć, on musi popełnić swoje błędy. Nie da się, wiecie o co mi chodzi, każdy kto tu ma dzieci to wie. Do pewnego czasu wychowujecie, a później każdy popełnia swoje błędy. Wy te filmiki w większości oglądacie po fakcie. Ja z chęcią przyjmuję komentarze, jakieś podpowiedzi, ale z reguły nie jestem w stanie ich użyć, bo już coś zrobiłem, tak? Już popełniłem jakiś błąd, już coś tam. I uwierzcie mi, no jak ja bym słuchał, ktoś tam mi pisze, gościu, który zasubskrybował kanał w tamtym filmiku, mi nagle pisze, że ja nie czytam komentarzy, coś tam, sroś tam, a w dupie, naprawdę. Uwierzcie mi, no ja podziwiam tych ludzi, co mają rzeczywiście z 1000 czy 1 000 000 i mają też taką falę ludzi, którzy tam piszą takie to ja się nie dziwię, że ludzie kończą u psychiatrów, bo naprawdę to jest trochę... Ja już zacząłem zgłaszać wszystkich. Każdy, kto, uwierzcie mi, każdy, kto tu jest i użyjecie jakieś wulgarne słowo, od razu zgłaszam to. I to zgłaszam wysoko gdzieś tam. Bo nie ma miejsca na takie rzeczy. To trzeba od razu zgłaszać. Ja już nie blokuję nawet, tylko zgłaszam. Po prostu nie lubię jakiegoś tam wulgaryzmu czy i zgłaszam od razu, bo słuchajcie, ja tam mam gdzieś, tak? Mnie to nie rusza, ale jak jakieś dzieci mają przykładowo YouTube, to wiadomo, że oni kończą gdzieś, robią sobie krzywdę albo jakieś inne jeszcze gorsze rzeczy, nie? Także pamiętajcie, nie jesteście anonimowi, uwierzcie mi. Pewne rzeczy są zgłaszane i tym już się zajmują organy. To nie jest tak jak kiedyś, że wiecie, że ten Facebook czy coś to było. Teraz się tym zajmuje policja, zajmuje prokuratura. Jeżeli coś jest hate speech, wyzywanie czy coś, to jest naprawdę zgłaszane. Dokładnie, rozkręciłem się z tym, ale dokładnie. Ja robię swoje, działam do przodu. Jak widzicie, cały czas do przodu. Nie słucham jakichś nie wiadomo czego. Ale czasem polskie słynne, które trzeba gdzieś wcisnąć. Nakręciłeś się chyba trochę. No tak, nakręciłem się. Nakręciłem się, bo gdzieś tam, wiecie, wy nie widzicie, bo ja niektóre rzeczy blokuję, ale dużo jest bęcwałów, którzy piszą straszne rzeczy, naprawdę, i myślą, że są bezkarni. Manchester trzyma kciuki, jeszcze przyjdzie czas, się spotkamy na Słonecznej Farmie. I to jest droga do sukcesu, tak trzymaj. Dzięki, Bartek, pozdrawiam. Tak, ja tam, wiecie, swoje działam, swoje robię i to jest najlepsza właśnie droga do sukcesu. Robić swoje, mieć swój plan i do przodu.
Na pewno musisz dużo latać dronem. Te ujęcia są mocno rwane bez płynności lotu. Tak, no ja tak z reguły latam jak sportowym dronem. W lewo, w prawo, do góry, na dół i zgodzę się, że ujęcia z dronem muszą być na pewno płynniejsze. To jest taka, no... Ja czasami po prostu, wiecie, nie myślę YouTube, tylko myślę, żeby sobie polatać. Pozdrowienia z Niemiec, pozdrawiam Niemcy. Także jak widzicie, dużo ostatnio jest sadzenia drzewek. Nie ma czasu na projekty. No teraz niedługo będzie. Myślę, że do świąt powinienem się wyrobić. Do świąt powinien się wyrobić, tak, bo siostra przyjeżdża z mężem, z Neszkiem. Siostra, syn przyjeżdża, drugi nie wiem czy przyjedzie, bo nie ma czasu. Ale jeden na pewno przyjedzie, także będziemy mieli święta rodzinne. Pozdrowienia z Sanoka, pozdrawiam. Także jak widzicie, dużo sadzenia drzewek, dużo opiekowania się ziemią ostatnio, bo chcemy to, żeby coraz ładniej, jak widzicie. No wygląda coraz ładniej, coraz prościej. Z tego co tu było, z tych krzaczorów, z tego wszystkiego, jak sobie gdzieś tam wejdziecie w te odcinki pierwsze, to zobaczycie, że transformacja jest duża. Katarzyno, pozdro Szczuchowa. Tak. Transformacja jest bardzo duża, a będzie jeszcze większa, jak ten żywopłot bardzo dużo da. Ten żywopłot, nie wiem jak ta laurowiśnia, myślę, że z 2-3 lata, żeby taki jakiś efekt gęstości był. Napiszcie mi, czy ktoś ma jakieś doświadczenie z laurowiśnią. To jest ten taki liściasty żywopłot. Ona ma takie czerwone liście, dlatego chyba laurowiśnia. O, to jest takie drzewko tu i tu. To się przycina. Teraz można by było teraz przyciąć, ale jak się sadzi, to się raczej nie przycina. Dlatego teraz dopiero przycinanie będzie w kwietniu. W kwietniu pewnie do tej długości, żeby się na szerokość rozszczepiała. Bo ona pewnie w bok wypuszcza, jak tu widzę, że w bok wypuszcza, zobaczcie, w bok wypuszcza tutaj pewnie gałązki. Czyli żeby się nie pięła do góry, trzeba do góry przyciąć w kwietniu i żeby to się rozrastało w bok. No nie wiem, mi się wydaje, że pewnie z 2-3 lata, żeby coś z tego z gęstości było tutaj pewnie. No drzewa owocowe to pewnie tak samo z 2-3 lata. Niektóre pewnie dadzą szybciej owoce, bo niektóre nawet małe dają owoce, niektóre później. No ale jest tego ogrom. Są jabłka, gruszki, wiśnie, orzechy, cytrusy są wszystkie. Granat jest, awokado jest, no jest tego ogrom. Sosenek, mówię, sosenek też ogrom posadziliśmy. Piszcie dobrze, piszcie czy macie jeszcze jakieś pytania i będziemy powoli kończyć. Będą duże zbiory. No myślę, że podejrzewam, że jak te wszystkie drzewka owocowe zaczną wypuszczać owoce, no to będziemy pewnie na tym. Adwokat, dokładnie, adwokat. Drzewko adwokata. Że te wszystkie drzewka zaczną wypuszczać, to będziemy pewnie na rynku gdzieś stali z tymi owocami. Nie no, będzie się jakieś winko pewnie robiło, coś. Winorośla jeszcze muszę posadzić. Muszę zrobić ten szpaler taki dla winorośli. U Ciebie stopni ile? No zobaczcie, w krótkim rękawku. Dzisiaj było 20 parę. I teraz ma być cały słoneczny tydzień po 20 stopni. Znajoma ma też ten żywopłot, kupiła mniejsze niż Twoje i przez rok 3 razy tyle urosło. No, to super. Owoce, oliwki, tak. Chcemy jeszcze krzewów trochę, tak? Jakieś porzeczka, agrest. Co tam jeszcze jest? Czarna porzeczka, borówka, takie krzewy. Nie myślałem, żeby postawić 2-3 przyczepy kampingowe na wynajem kwatery. Nie, no tak, no to słuchajcie, no na wszystko trzeba mieć budżet. Ja bym tu chciał postawić domki holenderskie, tak? Żeby sobie, o, Scooby przyszedł się przywitać. Hej Scooby, moja sarenka.
Skubi. Co tam? Broiłeś? Broiłeś, nie? I pani cię okrzyczała. Broiłeś, ty kłapołuszku mały. Bestia. Powiedz cześć. Powiedz cześć. No powiedz cześć. Oczepał się, idzie dalej. On nie lubi... Ile masz do oceanu? Do oceanu mam stąd 2,5 godzinki, tak. 2,5 godzinki jestem w Lizbonie, czy tam nad oceanem. Także nie jest aż tak daleko, żeby sobie skoczyć. Na razie no, jesteśmy zbyt zajęci wszystkimi projektami, żeby gdziekolwiek skakać. Zresztą tyle lat mieszkaliśmy nad samym brzegiem oceanu i chodziło się raz w roku. Wiecie jak to jest, jak ktoś mieszka nad morzem czy oceanem, no to z reguły jest raz w roku, a jak ktoś znowu jest dalej, no to częściej jeździ nad to morze, a ci co mieszkają to nawet nie chodzą. Lizbona piękna, tak. Lizbona, no na pewno na Lizbonę trzeba mieć co najmniej weekend, albo proponowałbym nawet tydzień. Bo w Lizbonie jest naprawdę pięknie, dużo do pochodzenia. Możliwe, że teraz jak siostra przyjedzie, to się wybierzemy właśnie, święta spędzimy tu, a na Sylwestra wybierzemy się do Lizbony. Cześć Kasia, pozdrawiamy Was i dalej oglądamy. Dzięki tata. Zwiedzaliśmy z Tobą Lizbonę. No to było tak szybko wtedy. Ale jest tam naprawdę klimatyczna bardzo jest Lizbona. Bardzo mi się podoba. Ja już nie lubię, żeby mieszkać w dużym mieście, bo to już nie moje klimaty, dlatego no, mamy farmę. Ale tak, żeby zwiedzić jako z dużych miast, Lizbona na pewno mi się podoba bardziej niż Londyn. Na pewno jedno z bardziej czołowych miast. Tak samo my nie byliśmy jeszcze w Porto. A Porto podobno też jest bardzo ładne. Dlatego do Porto chcemy się wybrać koniecznie. Bo Porto, słyszałem, też jest bardzo klimatyczne. O, jakiś biały samochód, czyżby Kansy? Nie, może. Też jest klimatyczne Porto, bardzo. Dobra, słuchajcie, będę kończył. Także dziękuję za kolejnego live'a. I jak nie subskrybujecie, to subskrybujcie tam, naciśnijcie subskrybuj, lajkuj, komentuj, wyzywaj, a ja będę banował. Dobra, na razie trzymajcie się, miłej nocy i miłego tygodnia Wam życzę, panowie i panie. I do zobaczenia, do następnego live'a. Jak widzicie, tu dopiero zachód słońca jest. Jest godzina 19 i słońce zachodzi. Trzymaj się, do następnego. Na razie, pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, pa pa.